Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Tyczka. W swoim doktoracie zajmuję się samochodami hybrydowymi, a dokładniej zarządzaniem energią w takich samochodach. No, po co w ogóle zarządzać energią? Potrzebujemy jakichś algorytmów do zarządzania energią. Mamy dosyć skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o zasilanie takiego pojazdu. Mamy akumulatory, w takich hybrydach typu plug-in, którymi się zajmuję. Możemy przejechać kilkadziesiąt kilometrów na takich akumulatorach. Mamy silnik spalinowy z generatorem, który nam doładowuje te akumulatory. Mamy superkondensatory, które są wykorzystywane przy hamowaniu tak zwanym z odzyskiem, to znaczy hamujemy wtedy silnikiem, silnik wtedy pracuje jako prądnica, wytwarza nam energię, odzyskuje tą energię z hamowania. No i do tego co potrzebujemy superkondensatorów. Jak widać tam na rysunku, dosyć skomplikowany jest ten przepływ energii, to znaczy on może w większości przypadków ta energia może zarówno wpływać, jak i wypływać z urządzenia. No i w jaki sposób można to w ogóle rozwiązać? Dlaczego w ogóle taki temat? Temat taki, no bo jeżeli zarządzamy lepiej energią, to jesteśmy w stanie na tej samej ilości energii przejechać więcej. W związku z czym tym się zajmuję. Jak to można rozwiązać? Albo mamy proste reguły, czyli na przykład, jeżeli napięcie na akumulatorze nam opadnie poniżej jakiegoś poziomu, to go doładowujemy. No ale to są proste rzeczy, tym się nie zajmujemy. Co można innego robić? Możemy wykrywać, z jakim typem aktualnej jazdy mam do czynienia. Czyli na przykład mamy jazdę miejską, jazdę po autostradzie. Nagrywamy profil prędkości danego pojazdu, więc rejestrujemy prędkość pojazdu, porównujemy z wzorcową dla danego typu. No i w ten sposób dowiadujemy się, czy aktualnie jedziemy po autostradzie, czy gdzieś indziej. Co więcej można zrobić? No możemy próbować przewidzieć, jaką mamy prędkość pojazdu w najbliższej krótkiej chwili czasu, około 10 sekund, a następnie obliczamy, jaki najlepszy, za pomocą odpowiednich algorytmów, jak najlepiej można by daną energię wykorzystać, żeby spełnić te wymagania, które jednocześnie mamy zapotrzebowanie na energię. Natomiast z tymi algorytmami jest taki problem, że aktualnie one są zastosowane tak, że są strojone dla wszystkich sytuacji na drodze, w związku z czym no nie działają najlepiej. I mój pomysł jest taki, by wykorzystać dwie metody, które obecnie są stosowane, to znaczy wykrywać, z którym wzorcem jazdy mamy do czynienia, czy aktualnie jedziemy na autostradzie, czy w warunkach miejskich i później przewidywać prędkość pojazdu już dokładnie dla danego typu jazdy, w związku z czym powinniśmy dokładniej przewidywać tą prędkość. Algorytm powinien lepiej działać. No i taki mój pomysł na doktorat. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.